Czy Climb X1 Alpha to najlepszy kask adventurowy w sezonie 2025? To zupełna nowość, która dopiero co pojawiła się w Polsce, a dzisiaj mam przyjemność go Wam właśnie zaprezentować. Popatrzymy na detale, bo tylko to pozwoli Wam tak naprawdę ocenić, czy X1 Alpha zasługuje na miano najlepszego. Ja jestem Rafał, witajcie na kanale Na Motocyklu i zapraszam na dzisiejszy materiał. Długo musieliśmy czekać na nowy kask adventurowy od Climb'a. Do tej pory w ofercie mieli Cryosa Pro, zresztą dalej ten kask będzie dostępny. Cryos Pro, który można powiedzieć, że na stałe zagościł w tym świecie adventurowym. Byli motocykliści, którzy bardzo doceniali te konstrukcje. Byli też tacy, którzy krytykowali pewne rozwiązania i pewne elementy, a byli też tacy, którzy próbowali Cryosa Pro postawić na równi z Nishuą Carbon ze względu na podobieństwa w kształcie skorupy. Z X1 Alpha będzie trochę inna historia, dlatego że to jest autorski projekt Climb'a. Oczywiście, jak sami zaraz zobaczycie, są pewne rozwiązania i technologie, które zostały wzięte od firm zewnętrznych, ale na rynku kasków adventurowych nie znajdziecie kasku, który oferowałby to, co oferuje X1 Alpha. Skupimy się w tym materiale na detalach, które są tutaj niezwykle istotne i oczywiście też będę porównywał go w niektórych elementach do Cryosa Pro, dlatego że Cryos Pro dla projektantów Climb'a był chyba tutaj takim wzorem. Po części wzorem tego, jak powinien wyglądać kask adventurowy, takim wzorem tego, co należy zmienić, aby była to nowocześniejsza konstrukcja. Zacznijmy w takim razie po kolei. Zacznijmy od skorupy X1 Alpha. Skorupa w X1 Alpha została wykonana z karbonu 3K, tylko pamiętajcie, że karbon karbonowi nie jest równy i w tym momencie występują takie dwie technologie produkcji skorup karbonowych kasków motocyklowych. Pierwsza technologia to taka klasyczna, gdzie włókna karbonowe ręcznie są po prostu pokrywane żywicą, a druga technologia, bardziej zaawansowana, precyzyjniejsza, to jest tak zwany prepreg karbonowy, gdzie włókna karbonowe już z fabryki wychodzą nasączone żywicą. Z tego formuje się skorupę kasku za pomocą ciśnienia, temperatury, często w autoklawie utwardza się taką skorupę i mamy taką skorupę precyzyjniejszą. Jest to skorupa, która jest lżejsza, która jest sztywniejsza, która jest precyzyjniej wykonana. Nie ma tam miejsca na pęcherzyki powietrza, nie ma tam miejsca na nierówności. Włókna węglowe są wręcz idealnie ze sobą tutaj połączone i właśnie taka technologia prepregu karbonowego jest wykorzystana do produkcji skorupy w X1 Alpha. Mamy tutaj skorupę, która jest w trzech różnych rozmiarach. Rozmiar L jest rozmiarem wyjściowym. Dla kasków od rozmiaru XL w górę mamy większy rozmiar skorupy, a od rozmiaru M w dół mamy mniejszy rozmiar skorupy, więc będzie miało to wpływ na dopasowanie i to jest zasadnicza zmiana w porównaniu z Cryosem Pro, gdzie występują tylko dwa rozmiary skorupy. Na dopasowanie będzie miało również wpływ wnętrze tego kasku. Tutaj to wnętrze, które jest odpowiedzialne za pochłanianie energii uderzenia, występuje w 5 różnych rozmiarach w zależności od rozmiaru kasku. I to wnętrze też tutaj jest bardzo istotne, dlatego że Cryos Pro znany był z tego, że był tam klasyczny EPS połączony z materiałem koroid. W X1 Alpha również takie połączenie tych materiałów mamy, tylko że technologia jest trochę inna. W Cryosie Pro mieliśmy czepiec koroidu zaraz pod skorupą, natomiast EPS był od strony głowy. W X1 Alpha w dalszym ciągu mamy połączenie dwóch materiałów, czyli EPS-u i koroidu, tylko że technologia jest trochę inna. Dlatego, że mamy tutaj taką technologię, można powiedzieć, kanapkową. Dlatego, że zaraz pod skorupą znajduje się czepiec z EPS-u, dopiero później czepiec z koroidu i od strony głowy mamy tutaj EPS. Więc ten koroid został po prostu ukryty od zewnątrz i od wewnątrz właśnie między EPS-em. Dlaczego tak się stało i dlaczego taką technologię Climb zastosował? W Cryosie Pro nagrzewająca się skorupa powodowała, że to powietrze i ten koroid się po prostu też nagrzewał i przepływające powietrze się ocieplało, więc miało to wpływ na wentylację. W tym momencie w X1 Alpha ten czepiec górny EPS-u działa trochę jak izolacja od tej nagrzewającej się skorupy, bo jaka by ona nie była, i tak się będzie nagrzewała. Więc w tym momencie koroid jest chroniony od tej wysokiej temperatury właśnie przez ten EPS, więc to ma wpływ na wydajniejszą wentylację, na lepsze po prostu odczucia dla tutaj motocyklisty. Taki zabieg, więc w dalszym ciągu połączenie EPS-u i koroidu, tylko technologia trochę bardziej przemyślana, jeżeli chodzi o komfort. Materiał koroid jest materiałem, który lepiej ma pochłaniać energię uderzenia, działa jak strefa zgniotu.
To jest materiał, który też zachowuje swoje właściwości w większym zakresie temperatur, natomiast nie ulega wątpliwości, że na pewno ma większe właściwości względem EPS-u, jeżeli chodzi o przepuszczalność powietrza, no bo są to połączone rurki, więc tutaj naprawdę na przepływ powietrza nie można narzekać i to ma duży wpływ na wentylację w tym właśnie kasku. A o wentylacji za chwilę, natomiast jeszcze powiemy sobie o wnętrzu. Wnętrze zostało tutaj wykonane z materiału BRR, ma taką dość nietypową nazwę, ale to jest materiał, który po pierwsze ma w sobie takie aktywne molekuły, które powodują, że dotykanie tego materiału daje uczucie takiego chłodu, to jest pierwsza rzecz. Oprócz tego świetnie wysycha, odprowadza wilgoć ten materiał, więc jest dobrym uzupełnieniem całej tutaj tej konstrukcji. Mocnym punktem X1 Alpha jest wentylacja, która została poprawiona względem Cryosa Pro. Mamy tutaj na czole dwa wloty wentylacyjne, po lewej i po prawej stronie. Wloty wentylacyjne, które są szczelne, wloty wentylacyjne, które mają dwa poziomy, można otworzyć w jednym i w drugim poziomie. Natomiast one są tak mało wyczuwalne, te poziomy, że myślę, że będziecie korzystać po prostu z tego systemu zero-jedynkowo. To są wloty wentylacyjne, do których dostęp jest od góry, więc nie musicie pchać tutaj rękawicy gdzieś tam pod daszkiem szukać, tylko spokojnie są one wyczuwalne. Nie będzie raczej problemu z obsługą, przynajmniej większość motocyklistów nie powinna mieć problemu z obsługą. Na szczęce mamy dwa wloty wentylacyjne, taka ciekawa konstrukcja. Górny wlot wentylacyjny, który jest odpowiedzialny za dostarczenie powietrza na wizjer. Dolny wlot wentylacyjny jest odpowiedzialny za dostarczenie powietrza do nosa, do ust. Tutaj myślę, że na brak tego powietrza wentylacji nie będziecie narzekać. Tym bardziej, że mamy w środku również i koroid, który pozwoli na przepływ tego powietrza praktycznie na całej powierzchni głowy. No i mamy wyloty ciepłego powietrza aż 4 z tyłu, więc w górnej części pod takim spoilerem i w dolnej części przy krawędzi mamy takie wyloty ciepłego powietrza. Więc wentylacja wygląda dobrze, wygląda zdecydowanie lepiej niż w Cryosie Pro. Elementem, na który warto zwrócić uwagę, jest również daszek, bo po pierwsze jest to daszek, który też pod kątem aerodynamicznym był testowany. Daszek, który ma dość ciekawy i sprytny sposób ustawiania kąta nachylenia, bo w zasadzie nie potrzebujecie żadnych narzędzi. Od góry jest tutaj przycisk, więc wciśnięcie tego przycisku powoduje, że macie 3 pozycje, na których możecie ustawić sobie ten daszek. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, kanały w tym daszku, te otwory są zaprojektowane pod kątem aerodynamicznym, tak aby współpracowały z wentylacją. I co jest jeszcze istotne, jak zobaczycie od góry na ten daszek, to zobaczycie, że nie ma widocznych otworów. W Cryosie Pro był problem taki, że przez te otwory wentylacyjne w daszku dostawało się też słońce na wizjer. Nie do końca spełniał swoją rolę ochronną przed słońcem. Tutaj zostało to poprawione. W dużo większym stopniu ten daszek po prostu pełni rolę ochrony i nie powinno być tak, że na waszym wizjerze, jak będziecie używać fotochromu, że będą się robiły takie plamy, gdy będziecie jechać po prostu w słońcu, no bo gdzieś tam to słońce przez ten daszek będzie się przydostawało. Także to zostało tutaj poprawione. No i mamy też szybko demontowalny, bo w zasadzie jesteście w stanie przesunąć ten przycisk na sam dół i wtedy bardzo szybko jesteście w stanie zdemontować ten daszek, a więc to jest na pewno duża jego zaleta. Kolejnym elementem, który wymaga poświęcenia uwagi, jest oczywiście wizjer, a w zasadzie wizjery. Do zestawu dostajecie 2 wizjery. Jeden to jest clear, a drugi jest fotochromatyczny. Oba wizjery są w wersji z pierwszą klasą optyczną i w wersji oczywiście HD, czyli rozproszenie światła jest mniejsze, obraz jest wyraźniejszy, nie ma żadnej dystorcji, tutaj nie będziecie narzekać na to, że Wam coś zniekształca obraz. Oczywiście można zastosować pinlocka do jednego, do drugiego. W zestawie mamy pinlocka 120 XLT. Nie jest to pinlock w wersji Max Vision, ale i tak pokrywa naprawdę spory obszar wizjera. I teraz możemy przejść do wizjera fotochromatycznego, bo to jest też element dość istotny w tym kasku, bo nie ma tutaj blendy przeciwsłonecznej. Jeżeli chodzi o wizjer fotochromatyczny, to Kleim zdecydował się na zastosowanie swojego autorskiego rozwiązania, czyli Photochromik. To nie jest to rozwiązanie firmy zewnętrznej Transitions, która produkowała wizjery i produkuje do Cryosa Pro. Działa troszkę wolniej ten wizjer niż Transitions, natomiast ma trochę innych rozwiązań istotnych. Po pierwsze ma filtr UV400. Mówimy tutaj o rozwiązaniu, które jest fotochromatyczne, ale te cechy ma również wizjer, który jest przyciemniany, jest wizjerem akcesoryjnym.
więc mamy tam UV400, ale również technologię IR, czyli technologię, która nie przepuszcza tych promieni dalej, więc nie nagrzewa naszej twarzy. Działa to trochę jak taka przyciemniana szyba w samochodzie, więc bardzo ciekawa opcja, którą mam nadzieję przetestować w tym sezonie motocyklowym. Natomiast okazuje się, że w samym tym wizjerze jest cała masa różnych technologii i rozwiązań w fotochromatycznym, ale również w tej wersji Clear. To jest wizjer, który można bardzo szybko zdemontować bez w zasadzie tutaj użycia narzędzi. Łopatka tego wizjera jest po lewej i po prawej stronie. Wizjer ma mikrouchył, to jest dość istotne i to jest rozwiązanie, którego nie było w Cryosie Pro, na co często motocykliści narzekali. Tutaj możemy zostawić tak zwany mikrouchył, więc to powietrze też będzie dodatkowo się jeszcze tutaj przedostawało w takie gorące dni. No i teraz przejdźmy do samego mechanizmu wizjera. To jest mechanizm, który łączy zarówno daszek, jak i sam wizjer. Daszek jest szybko demontowalny, wizjer jest szybko demontowalny. To jest mechanizm, który jest dużym usprawnieniem i taką innowacją względem Cryosa Pro, dlatego że tutaj mamy mechanizm, który nie wymaga tak naprawdę regulacji, ponieważ on jest, nazwijmy to, samokalibrujący się. Sprężyny, które tutaj są zamontowane, dociągają cały czas wizjer do uszczelki, więc wraz z zużyciem tego wizjera będzie ten wizjer po prostu idealnie cały czas dopasowany. W Cryosie Pro trzeba było ten wizjer regulować, motocykliści mieli z tym problem, tam był taki klasyczny system na śrubkach. Jedna moja uwaga jest taka, że ten mechanizm wizjera ma sporo różnych tutaj zakamarków, więc trzeba będzie tylko trochę pielęgnować, trochę dbać o niego, jeżeli rzeczywiście będziemy ten kask wykorzystywać w jakichś takich cięższych warunkach. Zapięcie tego kasku jest trochę dla mnie zaskoczeniem, bo myślałem, że będzie tutaj magnetyczny feedlock, tak jak było w zapowiedziach, natomiast ostatecznie, finalnie Kleim zdecydował się na rozwiązanie podwójne D, tytanowe podwójne D, takie klasyczne rozwiązanie. Nie bardzo rozumiem tłumaczenie Kleima, który gdzieś tam tłumaczył się w prezentacjach, że były problemy z certyfikacją, nie chcieli tam ryzykować i tak dalej, i tak dalej. Nie bardzo jestem w stanie zrozumieć, dlaczego tak naprawdę zdecydowali się na podwójny D. Być może chodzi o uniwersalność tego rozwiązania, na pewno nie chodzi o kwestię bezpieczeństwa, bo w Cryosie Pro mamy feedlock i ten magnetyczny feedlock spokojnie przechodzi testy bezpieczeństwa, te nowe ECE 2206. Zresztą feedlocka mamy również i w Liat 9,5, więc tutaj nie jest to zbyt tłumaczenie dla mnie zrozumiałe. Ale mamy tu podwójne D, trzeba to po prostu zaakceptować. To jest też takie rozwiązanie, które już jest takim klasycznym rozwiązaniem i myślę, że większość osób się tutaj do niego po prostu przyzwyczai. Co tutaj mamy jeszcze wyjątkowego? Wykończenie tego kasku. Z jednej strony mamy tutaj podbródek, który jest odpinany i sposób odpinania mi pasuje, bo to jest na klipsy, nie trzeba nigdzie gdzieś tam mocno wciskać, nie jest on na rzepy, więc tutaj jest takie dość precyzyjne i mocne i pewne zapięcie. I mamy też kołnierz, który jest też świetnie wykonany z takiej koziej skóry. W kołnierzu tutaj z tyłu, jak i na podbródku z przodu mamy ukrytą gumkę, która będzie trochę ułatwiała zakładanie tego kasku. Cryos Pro był dość sztywny w tym miejscu, tutaj mamy pewną elastyczność i też pozwoliło to Kleimowi zrobić trochę lepiej dopasowany ten kask tutaj w tej dolnej części, więc mniej hałasu dostaje się do środka. A jeżeli mówimy już o hałasie, to wróćmy jeszcze do wizjera i do uszczelki, bo o tym nie powiedziałem, bo mamy tutaj uszczelkę, która też jest elementem, na który warto zwrócić uwagę, bo to nie jest uszczelka zrobiona z materiału PVC, tylko ze specjalnej gumy, z takiego kauczuku syntetycznego. Gumy, która jest dużo bardziej odporna na warunki atmosferyczne, na UV, niż taki właśnie klasyczny PVC. Więc mamy tutaj gwarancję tego, że z tego kasku będziemy mogli długo korzystać, nawet jeżeli ktoś robi naprawdę setki czy tysiące kilometrów w ciągu swojej podróży. I tutaj ważna uwaga jest taka, że ten kauczuk syntetyczny lepiej pochłania wibracje i też ma wpływ jakby na wyciszenie tego kasku. Tam, gdzie są łopatki, natomiast mamy trochę inny materiał, który ma tak naprawdę nam pozwolić tę łopatkę docisnąć, więc możemy jednym tak naprawdę ruchem, jedną ręką dociskać ten wizjer tak, aby on się zamknął. To nie jest takie oczywiste, wiele kasków ma z tym problem, że gdzieś tam się albo dociska tylko z jednej strony, albo
albo w ogóle się nie chce docisnąć i wtedy motocykliści muszą po prostu centralnie gdzieś tam dociskać. Tutaj nie powinno być też z tym problemu. X1 Alpha jest również przystosowane do montażu interkomu i to mogą być aftermarketowe interkomy. Na przykład największe głośniki na rynku obecnie, czyli Cardo Pro 45 mm JBL, spokojnie się tutaj zmieszczą. Jeżeli ktoś nie używa interkomu, to ma takie wkładki wygłuszające w środku tej średnicy. Mniej więcej są otwory na głośniki, które możecie tutaj zobaczyć w środku, także to jest dość duże usprawnienie i unowocześnienie konstrukcji w porównaniu z Cryosem Pro. Waga tego kasku, bo to Was będzie pewnie interesowało. Rozmiar L waży w okolicach 1550 gramów, więc mamy tutaj dobry wynik w tym segmencie kasków adventurowych, jak na taki kask nowoczesny z takimi rozwiązaniami. X1 Alpha jest objęty 5-letnią gwarancją i do tego jeszcze objęty programem Gear Protection, czyli w razie wypadku, kolizji możecie liczyć na wymianę tego kasku na nowy, tylko tutaj pamiętajcie o tym, że potrzebna jest notatka policji, aby potwierdzić dane zdarzenie. Bez tego może się okazać, że Gear Protection po prostu nie zadziała. Linki do wariantów kolorystycznych X1 Alpha zostawiam w opisie do tego materiału. Tam możecie również sprawdzić cenę X1 Alpha. No nie należy on do najtańszych kasków adventurowych, ale jak sami widzieliście w tym materiale, ma sporo różnych rozwiązań, takich dość nowoczesnych i detale są tutaj naprawdę dopracowane. Możecie go wykorzystać w 4 różnych konfiguracjach. W tej najczęstszej pewnie konfiguracji, którą tutaj macie, możecie wykorzystać ten kask również w połączeniu z goglami i z wizjerem. Możecie ten kask wykorzystać też jako kask offroadowy albo jako integralny kask, dlatego że do zestawu dołączona jest też zaślepka na górną część mocowania daszka i również zaślepki na mechanizm tutaj wizjera. Także niezwykle uniwersalne, tak samo jak Cryos Pro, natomiast jest sporo tutaj różnic, sporo innowacji. No i sami ocencie, czy mamy do czynienia z najlepszym i najnowocześniejszym kaskiem ADV na rynku. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!